Siemanko, ja jestem Patryk, a w dzisiejszym odcinku zrobię siłownik hydrauliczny. Okej, ale zanim zacznę pracę, jeszcze małe wyjaśnienie. Jakiś czas temu dodałem film z budowy tej pracy hydraulicznej, do której zamontowałem chiński zestaw siłownika oraz pompy. Jak się później okazało, nie była to najlepsza decyzja, ponieważ jest bardzo słabej jakości. Dlatego w poprzednim odcinku zbudowałem już agregat hydrauliczny, który po części uratował sytuację, jednak nadal pozostał problem z siłownikiem, który ma luzy, od początku cieknie, a co najgorsze jest tylko jednostronnego działania, co uniemożliwia jego powrót za pomocą pompy i trzeba czekać bardzo długi czas, aż cofnie go wbudowana sprężyna. Początkowo w planach miałem jego przeróbkę, jednak po założeniu niezbędnych elementów takich jak dławica, napka powrotu, jego wysuw miałby zaledwie 7, maksymalnie 10 cm, co kompletnie mija się z celem. Postanowiłem więc zbudować nowy siłownik, a cały postęp prac zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Jak widzicie, mam już przygotowane wszystkie półfabrykaty. Pracę zacznę od tego, aby wytoczyć z tego wałka pierścień, który później przysłałem do cylindra. Środkowy wymiar pierścienia jest o 3/4 mniejszy niż zewnętrzny wymiar cylindra, dlatego muszę podgrzać pierścień tak, aby bez problemu go nałożyć. Dzięki takiemu pasowaniu minimalizujemy ryzyko odkształceń podczas spawania.
Okej, wałek jest już praktycznie gotowy. Muszę zrobić jeszcze tylko wymienną nasadkę, którą zamocuję na jego końcu. Kolejnym krokiem będzie wytoczenie z tego wałka dekielka, który przystawiam później do cylindra. Zrobiłem na szybko taki podglądowy rysunek techniczny. Warto wkręcić cokolwiek nasz świeżo zrobiony gwint, tak aby iskry podczas spawania nam go nie popsuły. Super, jestem na ostatniej prostej, mamy już gotowe wszystkie półfabrykaty niezbędne do budowy siłownika, zostało już tylko poskręcać w całość.
Montaż tych dwóch części do siebie jest nie lada wyzwaniem bez specjalnego sprzętu. Ja do tego celu wykorzystałem starą podkładkę śniadaniową w kwiaty, ale możecie użyć również innego wzoru, np. w słodkie koty albo jednorożce. No muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony, jeśli chodzi o to, że nic nie wybuchło podczas testu, czego nie mogę powiedzieć o mojej ostatniej zabawie z hydrauliką. Generalnie skoro wszystko działa jak należy, to zabieram się za malowanie. Super, nareszcie udało się skończyć ten wbrew pozorom dosyć skomplikowany projekt i na koniec mam jeszcze kilka ogłoszeń. Postanowiłem zmienić nazwę kanału na najprostszą jaka jest tylko możliwa, czyli po prostu moje imię i nazwisko. Kanał więc będzie nazywał się Patryk Trader. Więcej informacji dlaczego podjąłem taką decyzję znajdziecie poniżej w opisie. Założyłem również stronę internetową patryktrader.com, na której bardziej szczegółowo chcę opisywać moje projekty. A jeśli chodzi o test siłownika czy już samej prasy, to tym razem naprawdę pojawi się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie.